Siemaneczka, z tej strony Zrajten z kolejnym filmiku. Ciebie nazwę filmiku z Bullet Journal Setup. To jest coś, co myślę, że nie spodziewaliście się na tym kanale. Ja sama się szczerze też nie spodziewałam tego. To jest mój pierwszy w życiu Bullet Journal, który właściwie zrobiłam. Dlatego też nie używam tutaj właściwie specjalnego notesu do Bullet Journalu, ponieważ nie miałam takiego, a chciałam bardzo to zrobić szybko, więc... Ponieważ zabrałam się to pod koniec właśnie jakoś w grudniu, dlatego wziąłem jakiś notes, który czekał aż w końcu przywrócę go do życia. Dlatego też było tam wiele napraw, ponieważ on mi kiedyś służył do pomysłu na filmy na stary kanał, ale jednak tam chciałam coś nim zmienić. To są rzeczy, które używałam właśnie do dekoracji tego bullet journalu, czyli wszystko to, co miałam właściwie pod ręką. Okej, teraz dopiero widzę, jak bardzo mam kudłate ręce. No cóż. Znalazłam też jakieś właśnie washi tapes, jakieś inne tasiemki, które myślałam, że się przydadzą i właściwie faktycznie się przydały. Też nie chciałam, aby to było zbyt skomplikowany ten bullet journal, dlatego chciałam zrobić taki łatwy setup prosty. To było wiele naprawiania. I dlatego też właśnie robiłam różne kombinacje na początku na kartkach i takie różne thumbnaile małe, aby zobaczyć, jak chcę ułożyć te wszystkie kartki pojedyncze, a potem ten monthly spread. I tak, zaczęłam właśnie tutaj od mojego właśnie z Netflixem i filmami i nie miałam żadnego pojęcia, jak blisko mogę być właśnie notesu, dlatego widać tu przez chwilę moje włosy, ale potem tego nie będzie. I nie, jednak zaczynam od książek. Tak, postanowiłam sobie zrobić taki goal właśnie na ten rok, aby się zabrać za czytanie książek, ponieważ zabrałam się za wojowników i mam nadzieję, że to mnie jakoś może zachęcić do ogółem czytania książek, ponieważ ja tak to nie przepadam za tym. Dlatego też mam właśnie stronę z mangami i też tutaj możecie zauważyć, że daję różne takie, będę chciała dać w tym journalu dużo rzeczy właśnie z fandomów, jak tu mam na przykład właśnie napis, to jest nawiązanie do odcinka z Supernatural. I to właśnie jest takie, że to jest ten journal, chcę mieć takie nawiązanie do fandomów. Ja zawsze chcę mieć wszystko związane z fandomami. Dlatego też chcę mieć journal łatwy w obsłudze, ale nawalone różne właśnie naklejki, obrazki, fandomy i tak dalej. I tą półkę właśnie tutaj, ten obrazek to jest inspiracja z mojego właściwie, ukradłam z mojej własnej właściwie ściany. Czyli będą tutaj właśnie mangi, półki z mangami oraz właśnie figurki Funko Pop, które właśnie wycięłam z tej gazety. To chyba było z Otaku albo Kia, nie pamiętam. Właśnie książki dałam, na tamtej stronie dałam pojedyncze, a tutaj zaś dałam, gdzie są, ponieważ mangi są w paru tomach, dlatego właśnie tak są ułożone i potem dałam kolorowo, pomalowałam właśnie markerami, brush markerami, ponieważ chciałam, aby jednak było tak kolorowo, ponieważ wiadomo, mangi są kolorowe, ale chciałam, aby było więcej kolorów w tym journalu. Ogółem to wielką inspiracją, znaczy może początkiem, co mnie zainspirowało do zrobienia tego journalu, był filmik od Chloe Rose, ponieważ ja uwielbiam jej właśnie filmy. I raz przesłała chyba się w grudniu, na początku grudnia właśnie filmik, jak ona sama zaczęła właśnie ten bullet journal. I ja tak stwierdziłam, że hej, to nie jest taki zły pomysł, bo właściwie kiedyś o tym słyszałam, wiedziałam, że takie coś istnieje, ale nie wiedziałam, na czym to polega. I jakoś myślałam, że jest bardzo skomplikowane i mi się nie przyda. Ale stwierdziłam, że hej, w tym roku chcę ogarnąć jakoś swoje życie, więc mogłabym zacząć takie coś prowadzić. A to i tak bardziej, dużo osób ma tutaj właśnie takie różne dorosłe rzeczy, jak na przykład głównie z pieniędzmi albo z pracą. Ja to jednak bardziej traktuję tutaj jako zainteresowania, dlatego mam właśnie głównie Netflix, właśnie jest filmy, ponieważ na Netflixie zaczęłam dużo oglądać ogółem muzyka, właśnie mangi, książki, fandom tracker, ponieważ chcę właśnie wiedzieć, do jakich fandomów wstąpię w tym roku. I ogółem to bardzo dużo zaczęłam oglądać na Netflixa właśnie w styczniu, dlatego prawie całą stronę mam zapełnioną właściwie już filmami i serialami. Dlatego też będę miała problem, żeby chyba będę musiała zrobić jeszcze jakąś inną dodatkową stronę na właśnie Netflixa. Sorry, że szybko mówię, ale ciężko mi jest zrobić właśnie voice over, właśnie kiedy ten filmik leci tak szybko, ponieważ mam dużo rzeczy do powiedzenia tutaj. Ogólnie ten bullet journal jest dla mnie taką ogromną motywacją do tego, abym się zabrała za różne rzeczy, ponieważ nie wiem, czy też macie tak, ale jak właśnie na przykład jest tutaj ten habit tracker, to mam takie krateczki do zapełniania i czasami, aby zrobić jakąś rzecz, to właśnie tę krateczkę zapełnię, jeżeli tą rzecz zrobię. I czasami tylko po to, aby zapełnić tą kratkę, to właśnie pójdę zrobić tę rzecz, więc to jest taka motywacja, dlatego też tak bardzo chciałam zrobić ten journal, aby właśnie to była moja taka motywacja do właściwie robienia jakichś rzeczy. Właśnie głównie jeżeli chodzi o fandom tracker, ale też do zapełniania tych innych stron. I tak, jak widzicie, cały właśnie bullet journal zrobiłam po angielsku, ponieważ po pierwsze to właściwie wszystkie bullet journale oglądałam jakieś filmiki właśnie z tym, żeby ogarnąć, o co właściwie chodzi. Oglądałam po angielsku. Nie wiem, czemu jakoś tak mam, że nie umiem do końca oglądać właściwie rzeczy po polsku. Jakoś lepiej mi się ogląda to po angielsku. Takie różne z rysowaniem czy z bullet journalingiem. To właśnie użyłam washi tape właśnie, żeby zakryć te kartki, ponieważ musiałam kartki złączyć, ponieważ ta jedna kartka oryginalna w notesie się cały czas odrywała, więc musiałam kartkami naprawić to, aby się je przykleiły.
To jest chyba jedna z moich ulubionych stron, mianowicie jest to playlista, ponieważ ja uwielbiam słuchać muzyki i właśnie to jest fajne, że będę sobie na na jeden miesiąc będę sobie wybierała dwie piosenki, które albo mi się najbardziej spodobały, albo dopiero je poznałam, albo po prostu piosenki, które już znałam, ale mega często je po prostu słuchałam w tym miesiącu. I ogółem to kiedyś prowadziłam jeszcze taki, w zeszłym roku właśnie prowadziłam taki notes, gdzie to był właśnie kalendarz, który prowadziłam tak, że właśnie tylko na każdy dzień próbowałam coś zapisać. Było to pojedyncze rzeczy, na przykład, że zmontowałam film, albo wrzuciłam film, albo coś takiego i spodobało mi się takie patrzenie na to właściwie, co robiłam w danym dniu. I dlatego chyba tak polubiłam właśnie ten bullet journal, ponieważ tu jest o wiele więcej rzeczy i o wiele bardziej tutaj ogarniam jakby mój cały rok. To też jest jedna z moich ulubionych stron. Ups. Nie tylko właściwie dlatego, że to są moje oszczędności, ale jak to zrobiłam. Mianowicie to też wziąłam inspirację z moich właściwie słoików, które właściwie robiłam chyba raz z Filmixego, to na tym kanale, gdzie są właśnie obklejone właśnie wycinkami z mang. Właściwie to są wydrukowane, ale wiadomo, że to są właśnie różne postacie i sobie to zrobiłam właśnie kiedy jakąś ilość pieniędzy dałam do tego słoika, na co są te słoiki przeznaczone, ponieważ ja mam dwa, dlatego zrobiłam dwa rysunki i czy jakąś właśnie kwotę pożyczyłam, jakby i kiedy, ponieważ czasami z mojego własnego słoika pożyczamy, kiedy chcę na przykład gotówkę wziąć na konwent czy coś. Tak zrobiłam też sobie z YouTube'em, ponieważ chciałam, aby były moje zainteresowania, ale też właśnie rzeczy potrzebne mi, takie po prostu chciałam, ponieważ często mam tak, że jakieś na pojedynczych karteczkach sobie zapisuję jakieś pomysły, czy ogółem rzeczy, nie tylko z YouTube'em, ale ogółem takie przydatne rzeczy. No i potem się te kartki gubią, dlatego chciałam właśnie ten bullet journal, żeby mieć nim wszystko pod ręką, no i żeby się to nie zgubiło. Nie było w 5 zeszytach, tylko właśnie w jednym notesie. Tutaj mamy teraz monthly spread. Zastanawiam się, czy chcę to zrobić oraz ile chcę kalendarzy, ponieważ zauważyłam, że ludzie często dają dużo kalendarzy. Ja byłam inspirację brałam z Pinteresta oraz właśnie filmików na YouTubie. I postanowiłam też każdy miesiąc zrobić w innym kolorze, albo właśnie w innych odcieniach i była taka tęcza właśnie na koniec, jakby z całych miesięcy. I postanowiłam zrobić właśnie taki pierwszy mały notes, nie notes, kalendarz, na takie malutkie właśnie jakieś eventy, konwenty i coś, oraz właśnie taki większy monthly spread, gdzie będę też dawała na karteczkach sobie tych samoprzylepnych, przyczepiała na przykład kiedy chcę wrzucić jakiś film, czy coś takiego, żebym mogła sobie je odklejać i przyklejać. I następne są Habit Tracker oraz Mood Tracker. Mood Tracker to jest właśnie tu, jak widzicie, to jest, może ktoś poznaje, jest to właśnie ten chyba tatuaż, co ma Crowley z Good Omens. I to jest właśnie coś dlatego, że chciałam każdy właśnie miesiąc mieć w jakimś, związany z jakimś fandomem. Tu mam też Hobby Spend Tracker, ponieważ jestem ciekawa, ile właściwie w jednym roku jestem w stanie wydać na moje właśnie zainteresowania, głównie przybory do właśnie tworzenia, rysowania oraz innych rzeczy. I tutaj do Habit Tracker dodałam też creepypasty, ponieważ ja bardzo często słucham, do domu się wciągnęłam właśnie w creepypasty, dlatego też dodałam to do mojego Habit Tracker. Ogółem tu mam właśnie takie różne, są rzeczy ważniejsze oraz takie bardziej kreatywne. Much later, after getting to know Lizzie, like the sister I always wanted to have, I found out that every week on Tuesday, she worked an 8-hour shift at the cafe with one of her exes. Tak, nawet właśnie podczas tworzenia tego Habit Trackera właśnie, tego całego bullet journala słuchałam masy creepypast. I tak, nie do końca podoba mi się jak zrobiłam tą pierwszą stronę właśnie 2020, ale nie jest chyba tak źle, raczej bardziej chyba mi się to podobało, kiedy tego nie pokolorowałam, ponieważ jednak te kolory są mega takie jasne, tak się wrzucają w oczy i ogółem. To coś zrobiłam, to coś, co miałam w szkicowniku, czyli z tyłu na samym końcu jest taka kieszonka i chciałam właśnie ją też sobie dać do mojego właśnie tego bullet journala, ponieważ tego nie było, więc to zobaczyłam, jak tamta wygląda i tak spróbowałam zrobić coś takiego samego, głównie aby trzymać tam jakieś naklejki, które chcę dawać właśnie do tego bullet journalu. I tak, jak mówiłam, właśnie pierwszy właśnie miesiąc styczeń zrobiłam w stylu właśnie Good Omens z różnymi nawiązaniami do Good Omens i jeszcze tam na tym będę pracować i będę robiła tutaj właśnie, dodawała jakieś teksty, quotes i tak dalej. Ogółem to dużo czasu mi zajęło ten bullet journal, sam styczeń, więc dlatego tak dopiero teraz jest ten film. I ogółem styczeń to był też mój taki testowy właśnie miesiąc, nie chciałam robić z lutego, ponieważ chciałam zobaczyć, jak pójdziemy właśnie ten styczeń, jak będę go prowadziła i które strony chcę zostawić, a które nie w następnych miesiącach. I faktycznie niektóre strony chyba cosplay, a właściwie tracker i coś innego tam, właśnie chyba income tracker albo coś innego, właśnie nie będę dawała w następnych miesiącach, tylko dopiero poczekam na następne właśnie po prostu będę jakby prowadziła je tam właśnie mam, chyba do kwietnia chcę prowadzić tą jedną stronę z cosplay trackerem i po prostu tak.
Też sobie zrobiłam właśnie taką listę, co chcę dawać, jakie właśnie tematy na jakiś tam miesiąc, dlatego mamy już na tam fandomy wypisane. Has Been Hotel akurat będzie już na właśnie luty. I to jest okładka, ponieważ chciałam się pobawić właśnie markerami, chciałam zrobić tą okładkę sama. Ja uwielbiam, kiedy są zwykłe, puste, czarne właśnie notesy i mogę dawać naklejki. Zazwyczaj daję na prawie każdym moim notesie są naklejki, ale tu chciałam się pobawić właśnie moimi markerami, tymi markerami, pisakami z farbą, czyli Pilot Painter, coś a la Posca Pens. Jeszcze chciałam zostawić tą naklejkę, która była od początku z Shiv, którą kupiłam na konwencie, ale jednak potem postanowiłam, że chciałam dać więcej naklejek ogółem z różnych fandomów, ponieważ to jest moja tradycja podawać właśnie naklejki z fandomów właśnie na moje notesy. I właśnie obrazek, jaki namalowałam, jakby to jest taki splatter, właśnie color splatter czy coś takiego. Ja uwielbiam taki efekt, nie wiem, ktoś może pamięta, że robiłam kiedyś takie pudełko też, mam filmik z tego na YouTubie, kiedy robiłam pudełko i tam też właśnie dałam taki efekt z różnymi kolorami, które właśnie są tak, jakby opryskałam całe pudełko tymi kolorami i nie wiem czemu, ale ja uwielbiam właśnie ten efekt, mi się mega podoba. No i teraz przyszedł czas na to, żebym zrobiła naklejki właśnie z Has Been Hotel na luty, ponieważ tu już musiałam się zabrać za luty, ponieważ skończył się właśnie już styczeń. Nie miałam żadnych naklejek właśnie z Has Been Hotel, ponieważ też nie byłam jeszcze na konwencie, nie widziałam żadnych takich naklejek, także nic nie miałam, więc postanowiłam sama zrobić i one są głównie zainspirowane albo fanartami, albo właśnie faktycznie, chyba ten właśnie Dazzle i właśnie kapelusz oraz te bomby są inspirowane właściwie faktycznie z urywkami z pierwszego odcinka, Pilot. I po prostu okleiłam jedną stronę zwykłą, przejrzystą taśmą, a drugą taśmą dwustronną i potem ja po prostu przykleiłam do tam, gdzie chciałam, właśnie w moim notesie. W journalu. Tak. Właśnie na koniec, właśnie po tych monthly spraw będę chciała dawać takie coś, gdzie będzie głównie właśnie naklejki, jakieś teksty związane właśnie z tym danym fandomem. No i to jest właściwie koniec tego bullet journalu, to jest cała właśnie moja okładka, potem dałam jeszcze Mod Podge, glossy Mod Podge na to, aby było wszystko ok. I tak postanowiłam, że chcę w tym roku robić sama moje własne naklejki, nie tylko właśnie z fandomami, ale również moich postaci, więc będę chciała tam dać. Po lewej stronie właśnie chcę zrobić coś, kiedyś tam stworzyć, może markerami coś narysować, nie wiem, dlatego dałam tam grubszą kartkę, aby dać tam może markery. Travel, Poland, Europe, nie wiem, zobaczę, może kiedyś, zobaczę gdzie będę w tym miesiącu, w tym roku właściwie jeździła, może wreszcie gdzieś za granicę, co pojadę oprócz Czech. Wishlista oraz hobby wishlista, czyli to co chcę oraz potrzebuję związane z moimi hobby oraz pasją. Netflix, tu bym się zatrzymała na chwilę i wyjaśniła moje właśnie tutaj jak oceniam, ponieważ dałam sobie popcorny i wiadomo, tam gdzie jest 5 gwiazdek, no jest to mega, podobał mi się film, 4 gwiazdki, no trochę mniej i tak dalej, i tak dalej. Jak 2 gwiazdki, no to widać, że było ok, ale nie tak ten. Tam, gdzie są właśnie jest na przykład Devilman, Crybaby, Messiah oraz Lucifer i tak dalej, to są seriale albo będą jakieś kreskówki czy coś, które mają parę odcinków, więc nie mam jeszcze ich jak ocenić, ponieważ na przykład nie skończyłam. Zaczęłam, ale nie skończyłam, a nie chcę oceniać po pierwszych paru odcinkach. Natomiast tam, gdzie jest przekreślone, to znaczy, że film nie był zły, ale nie do końca mój gust, więc nie wiem jak go ocenić. Nie był zły, ale fabuła mi się średnio podobała, albo coś mi nie pasowało i po prostu nie jestem w stanie ocenić, ponieważ jak jest jedna gwiazdka, jakby jeden popcorn, no to by było znaczyło, że był zły, albo coś takiego. Ale nie chcę właśnie dlatego go tak oceniać, więc wolałam to po prostu przekreślić i tylko napisać, że go obejrzałam. Natomiast Movie List to ma po prostu filmy i seriale, które nie oglądam na Netflixie, ponieważ na Netflixie stronę mam, to nie są tylko filmy Netflixa, ale ogółem to, co oglądałam na Netflixie, ponieważ o wiele więcej oglądam na Netflixie, a jeżeli po prostu, żeby szukać, bo nie chcę się szukać innych filmów poza Netflixem, bo na Netflixie się jest łatwiej. Nie wiem, taka jest moja logika. Kontynuując, następnie mamy właśnie książki. Sobie dałam taki challenge na ten rok, że chcę przeczytać chociaż 20 książek, nie wiem czy to się uda, ale zobaczymy. Fandom Tracker, pierwszy fandom, The Walking Dead. Fajny początek na ten rok. Playlista, tu mam właśnie 2 piosenki z filmu Chicago. Uwielbiam ten musical i uwielbiam te 2 piosenki. Następny pomysł na filmy, jak widzicie mamy Channel Ideas. Może kiedyś się to sprawdzi, nie wiem, Things to Check Out to są po prostu rzeczy, które chcę sprawdzić, nie wiem, może jakieś słówko czy film czy coś. I na przykład nie chcę zgubić tego na karteczce, więc będę sobie to zapisywała. 2020 in Polaroids. To jest chyba jeden z moich ulubionych stron, ponieważ wreszcie mam Polaroida. I to zrobiłam zdjęcie w lutym, na początku lutego, ale bo nie miałam wtedy jeszcze w styczniu Polaroida. Ale to jest właśnie jest jako styczeń, że finished bullet journal setup. Tylko muszę znaleźć właściwie dobry długopis, żeby permanentny marker, aby właśnie go to zapisać na zdjęciu. No i tak, skończony mamy, jak widać, był to miesiąc szkolny, więc większość jest tutaj na czerwono niestety.
Tak, tu jeszcze będą właśnie jakieś nawiązania do Good Omens, które jeszcze nie zrobiłam. No i mamy tutaj teraz miesiąc luty i mega mi się podoba to, jak właściwie to wyszło i tu jest właśnie też jest czerwony kolor, tylko trochę jaśniejszy. Właśnie niektóre strony wyrzuciłam, niektóre zostawiłam. No i tutaj właśnie mi się podoba też, że na Mood Tracker dałam właśnie skrzydło tego Huska. Tutaj też będą jakieś nawiązania i potem będzie marzec. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. To z Obowiązkowska. Widziałem kolejnych innych na następnych filmikach. Na razie.